Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że mogłem przyjść do Waszego bunkra, zwiedzić, przede wszystkim opowiedzieć historię tego miejsca. Myślę, że to jest bardzo ciekawe miejsce i warte do opowiedzenia. Dziękuję. Znajdujemy się właśnie na terenie kompleksu Bunkier Ladeburg, wybudowanego w latach 1982-1986. Jest to dwukondygnacyjny schron przeciwatomowy z dobudówkami garażowymi. Pierwotnie pełnił funkcję schronu dowodzenia 41. Brygady Przeciwlotniczej, która miała zabezpieczać głównie obiekty dowodzenia zlokalizowane w Berlinie i okolicach. Żołnierz do wejścia do obiektu. Dobrze. Chodzę. Dziękuję. Z wnętrza obiektu prowadzono obronę przeciwlotniczą z aż 14 dywizjonów przeciwlotniczych. Dywizjony te wyposażone były w szereg sowieckich systemów rakietowych S-75 w wersji Wołchow oraz Dźwina, a także w S-125 Newa oraz S-200 Vega. Baterie rakiet stacjonowały m.in. w Fürstewalde, Pretzel, Klesterfelde, Bitz oraz w wielu innych miejscach. Oprócz głównej konstrukcji ochronnej na terenie kompleksu znajdowały się wzmocnione schronohangary oraz schrony prefabrykowane typu FB-3 oraz FB-75. Po zakończeniu zimnej wojny i wycofaniu się Rosjan z terenów Niemiec, obiekt ten został przejęty w 1990 roku przez Bundeswehrę. Używano go jeszcze tylko rok, a następnie schron został pozbawiony elementów wyposażenia strategicznego i skutecznie zabezpieczony. Dopiero ponad 10 lat później, po wykupieniu terenu przez obecnego właściciela, wnętrza schronu mogły zostać ponownie wyeksponowane. Znajdujemy się w części socjalnej, czyli w pomieszczeniach, gdzie przebywała załoga. Podaje się, że w czasie pokoju wyliczono załogę na 30 do 50 żołnierzy. Tutaj pełnili służbę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Trzeba było ich przede wszystkim zapewnić wikt. Dlatego też wymyślono specjalne pomieszczenia kuchni oraz stołówki, też pomieszczenia sypialne. Kolejne pomieszczenie. Tutaj właśnie załoga otrzymywała jedzenie, tutaj mogli sobie na spokojnie usiąść i tutaj spożywali posiłek. Pamiętajmy, że w takim obiekcie przebywało do 50 osób, a w przypadku wojny ta liczba praktycznie wzrosła dwukrotnie. Dlatego też tych żołnierzy trzeba było w odpowiednim miejscu wyżywić. No tutaj, jak widzimy, oryginalne zastawy. To jest coś, co warto przyjść tutaj i obejrzeć, bo to pokazuje klimat tego miejsca. To, co ważne miejsce w schronie, to przede wszystkim miejsce, gdzie można było umyć się, była też woda. To, co takie z rzeczy ważnych, to w przypadku zagrożenia woda nie była już pobierana z wodociągów, ponieważ one mogły być skażone. Obiekt posiadał własne zbiorniki na wodę bądź też studnię głębinową. I to właśnie stąd, z takiego miejsca do takiego miejsca była dostarczana woda. Biorąc pod uwagę ilość osób, takie pomieszczenia musiały być zdublowane. W przypadku nawet awarii jednego pomieszczenia, jego rolę wchodziło drugie pomieszczenie. Dlatego też większość pomieszczeń jest specjalnie zdublowane, tak jak tutaj widzimy, prysznice oraz miejsce na toalety.
Kolejne pomieszczenia to sypialnie. Wiadomo, tych żołnierzy, którzy pełnili tutaj służbę, musieli gdzieś spać. Zasada zawsze obowiązywała też ta sama. Część osób spała, a część wtedy pełniła służbę. I następnego dnia po prostu zamieniali się. Jedni żołnierze schodzili na służbę, a drudzy na ich łóżko wchodzili. Troszeczkę większe pomieszczenie. No tutaj też widzimy, co było dawniej na wyposażeniu takiego żołnierza, który przychodził, prawda? Piżamy, niekoce, takie rzeczy również tutaj pozostawiono. Myślę, żeby oddać klimat tego miejsca. Żołnierze też w czasie swojej służby musieli ciągle podnosić swoje umiejętności, stąd też salka szkoleniowa. Tutaj uczono. Tutaj też mogły się odbywać różne narady. Co prawda nie operacyjne, ale też tutaj głównie uczono takich żołnierzy. Przykładowo, jeżeli jakieś nowinki techniczne weszły, to też w tej salce można było takich żołnierzy uczyć. Kolejne pomieszczenie. Pomieszczenie związane z łącznością. Przede wszystkim zadaniem tego schronu było komunikowanie się i to też tutaj podejmowano decyzje razem z innymi jednostkami w celu odpalenia rakiet. Stąd też musiano zapewnić odpowiednie urządzenia do komunikacji. Takich pomieszczeń było kilka do komunikacji, choćby nawet dlatego w przypadku uszkodzenia jednego pomieszczenia wchodziło w jego miejsce drugie pomieszczenie. Tutaj jak widzimy dużo kabli. Możemy sobie zadać pytanie, ile kilometrów jest tych kabli. Patrząc po ilościach, no to w setkach metrów jest tych kabli pod ziemią wszystko zgromadzone. Przechodzimy powoli do części technicznej. Tutaj znajdowała się klimatyzacja. Tutaj utrzymywano też odpowiednią temperaturę w takim obiekcie. Przejdźmy dalej. Kolejne bardzo ważne pomieszczenie. Gdyby na górze nastąpiła trzecia wojna światowa, przede wszystkim atak nuklearny, to te urządzenia odegrałyby bardzo ważną rolę. Obiekt zostałby hermetycznie zamknięty i też dzięki filtrowentylacji byłoby wtłaczane, skażone powietrze, a z drugiej strony wychodziłoby oczyszczone. I dzięki temu ludzie by się w środku nie podusili. Tutaj widzimy, że takich filtrów do czyszczania powietrza musiało być dużo. Przede wszystkim ze względu na obiekt. Dużo ludzi, więc też duża ilość takich filtrów do oczyszczania powietrza. Stąd też widzimy dwa pojedyncze ciągi filtrów oraz pomieszczenie jedno wcześniej dodatkowe. Wiadomo, skoro tyle osób tutaj przybywało, 24 godziny na dobę, no to warto, aby było pomieszczenie medyczne. I też tutaj siedziała pani doktor i tutaj można było dokonywać mniejszych zabiegów.
schronie swoje sypialnie bądź też pomieszczenia robocze miały ważne osoby. Taką jedną z ważnych osób był szef komunikacji. Tutaj miał właśnie swoje pomieszczenie, tu też mógł przy komputerze pracować, ale też tutaj miał swoją sypialnię. Przejdźmy do pomieszczeń roboczych. Tutaj widzimy urządzenia z minionej epoki. Urządzenia, dzięki którym można było przesłać informacje. Informacje odnośnie pogody, urządzenia automatyczne, które do dnia dzisiejszego działają. Oraz maszyny do pisania. Kolejne pomieszczenie związane z łącznością. Stąd można było porozmawiać m.in. z lotniskiem, ale również z innymi obiektami, w których znajdowały się rakiety. Kolejne pomieszczenie związane z łącznością to centrala telefoniczna. Jak widzimy, bardzo duża ilość urządzeń telekomunikacyjnych, to z prostej przyczyny. Też w przypadku uszkodzenia jednego urządzenia musi być zastąpione przez drugie. Kolejne pomieszczenie to pomieszczenie z przetwornicami zmieniającymi natężenie prądu. Tutaj widzimy, jak wyglądało w momencie, kiedy obiekt został opuszczony przez wojska niemieckie Bundeswehry, ale jako ciekawostkę też, jak załoga bunkra zrekonstruowała takie szafy. Kolejne ważne pomieszczenie to dyspozytornia, tak naprawdę serce całego bunkra. To stąd zarządzano głównymi systemami, ale też tutaj można było uruchomić alarm, gdyby na górze coś się złego działo. Gdyby alarm się załączył, prawdopodobnie wszystkie lampki zostałyby zamknięte na czerwono, czyli wszystkie pomieszczenia nagle by zostały odcięte. Kolejne pomieszczenie to maszynownia, czyli tak naprawdę serce takiego miejsca pod względem technicznym. To tutaj znajdują się agregaty. Niestety obiekt został pozbawiony silników diesla, ale jako ciekawostkę są tu postawione troszeczkę inne eksponaty. O tym, że tu znajdowały się agregaty diesla, czuć zapach. Szkoda, że tego nie czujecie. Znajdujemy się w centrum operacji. To tutaj podejmowano ważne decyzje. Jest to miejsce najważniejsze w schronie, ponieważ tutaj siedzieli żołnierze przy pulpitach i tak naprawdę tutaj spływały najważniejsze informacje i stąd też podejmowano głównie decyzje.
Ciekawostkę stanowią urządzenia, które działają. I taką jedną z ciekawostek jest urządzenie, które odtwarza rozmowę żołnierzy. Kolejne urządzenie związane z radarem. Tak? Tutaj podały informacje, ponieważ jest to urządzenie połączone głównie z radarem. Tak? Warto nadmienić, że w tym obiekcie można było podejmować decyzje odnośnie obrony Berlina. To stąd podejmowano decyzje odnośnie wystrzelenia rakiet z 14 bądź z 12 różnych jednostek wojskowych. Obecnie na terenie kompleksu schronu Ladeburg znajduje się muzeum. Wycieczki z przewodnikiem są oferowane nieprzerwanie od maja 2002 roku. Obecny wygląd i doskonały stan zachowania to zasługa zaledwie kilku osób. W zabudowaniach poza głównym schronem znajduje się schronisko dla zwierząt oraz kilka innych firm. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów historii zimnej wojny do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Film powstał we współpracy właścicieli obiektu Bunkier Ladeburg, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenia Cold War Bunkers.